Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam ogromną przyjemność, żeby zaprosić Was na live'a, na rozmowę z moją cudowną pacjentką, panią Joasią, która przyjechała do mnie po krótkim czasie przerwy, ale pani historia została uznana za jedną ze spektakularnych tak naprawdę osiągnięć w medycynie integracyjnej. Miałam przyjemność dzięki pani zgodzie Tak. opowiedzieć tą historię. Dzień dobry, również. Dzień dobry, Witam dokładnie. Państwa. Dołączajcie, zapraszamy serdecznie. Live będzie później zapisany, więc będzie można go też obejrzeć, ale myślę, że warto być też z nami na żywo. Dzięki temu, że się spotkałyśmy, dzięki temu, że jednak mi Pani zaufała, mimo że nie było łatwo, Tak. mimo mojej Początki mamie. były trudne, dlatego że człowiek biegnący w tempie życia i w normalnej medycynie słucha lekarzy i nie myśli, że jedzenie może leczyć w ogóle. Nie myśli, dokładnie, nie w myśli ogóle o tym. My jemy dlatego, że potrzebujemy energii, potrzebujemy jeść, bo jesteśmy głodni, ale nie myślimy o tym, że to, co jemy, tak naprawdę bardzo mocno wpływa na to, na co chorujemy i jak chorujemy. Dokładnie. I ja, kiedy się z Panią spotkałam w 2021 roku, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, troszeczkę zrujnowałam Pani sposób funkcjonowania i styl życia na początku. Dokładnie tak. Było to straszne, dlatego że musiałam na moim tempie życia i w pracy jako architekta chodzić na spotkania, chodzić na budowę z termosikami, z przygotowanymi posiłkami, pić Bulioniki, soczki. Tak. No a jakby mogła Pani powiedzieć swoimi słowami, co się działo, bo wspomniałam, historia przewodu pokarmowego, historia choroby leśniewskiego krona, ale nie takiej typowej, tylko takiej, która jednak przez lata... To jest dłuższa historia. To znaczy, No właśnie. historia zaczęła się w 2012 roku po urodzeniu pierwszej córki, gdzie zaczęły się problemy z górnym przewodem pokarmowym, stwierdzony helikobakter, reflux i tutaj były z tej strony przewodu pokarmowego uciążliwości. Tak. One były leczone antybiotykami i nawracały. Tak co rok, co 2 lata jakieś takie nawroty były. No i nie mogła Pani tak naprawdę funkcjonować w pełni, no bo to były i takie ale refluksowe, i bóle, Tak, i gdzieś tak. tam stany zapalne. I ciągłe, przewlekłe leczenie właśnie albo antybiotykami, albo doszukiwanie się pasożytów, które Tak. nie były nigdy jednoznacznie stwierdzone. Potem w 2018 roku była druga ciąża i po drugiej ciąży dolny przewód pokarmowy zaczął nawalać i to I tak już było gorzej. I było gorzej, zdecydowanie gorzej, bo trudniej do zdiagnozowania. Po 4 latach badań stwierdzono chorobę leśniewskiego krona jako chorobę niewyleczalną. Myślę, że to jest warto powiedzieć. Po 4 latach, Tak, co nie? 4 latach dopiero stwierdzona, tak. po intensywnych badaniach, też po kolonoskopii, Tak, po badaniach z kilku krwi. Tak, kilku badaniach i pobytach w szpitalu, Tak. bo to były na zmianę gastroskopie, kolonoskopie i to były 2-3-dniowe wizyty w szpitalu, gdzie stwierdzono po kilku takich wizytach i też antybiotykoterapiach, bo były leczenia 2-3-tygodniowe. No właśnie. Jeszcze przypomnę o takiej bakterii, którą stwierdzono w maju 20 roku, Clostridium difficile. Tak, difficile. Tak, gdzie byłam też leczona Kolejny antybiotyk. Tak, kolejny antybiotyk przez 10 dni. Tak. I bakteria po 10 dniach nadal okazała się, że jest. Więc no tak. A stan różne. zapalny był jeszcze większy. Tak, i co gorsza, wszystkie te sposoby i próby wyleczenia powodowały pogorszenie się mojego stanu. Do tego No bo na początku tak naprawdę były zaburzenia przewodu pokarmowego, natomiast następnie pojawił się śluz, a potem pojawiła się krew. krew w stolcu i właśnie to już na koniec leczenia tej krwi było dosyć dużo. To znaczy to tak można nazwać, że to nie tylko tak, że trochę na papierze toaletowym, ale to tak pół kieliszka krwi można by powiedzieć. To już były duże ilości i wtedy już byłam przerażona. Wtedy już szukałam czegokolwiek, mając 2 małych dzieci, żeby się No wyleczyć. właśnie, bo to były 2 małe dziewczynki. Pani też musiała nagle przerwać swoją pracę jako architekt. Nie mogła Pani tak naprawdę normalnie funkcjonować i nagle coś takiego, no to nie Tak, wiadomo, czy ja to powiem było takie czy co. anegdotki, że na przykład było spotkanie z kilkoma inwestorami, z dyrektorami, albo narada na budowie, ja musiałam wyjść, bo były tak silne gazy, No właśnie. że nie można było funkcjonować. Bo nie było w ogóle jakiejkolwiek takiej, rozumiem, że to nie tylko kwestia samopoczucia, ale też kwestia Skutków w tego, ogóle jakie ta spotkania, choroba, nie? jakie te choroby dawała, jaka ta choroba dawała skutki. Bo I to nie był jeden raz. nie, to jest, jeśli chodzi o krew, to jest jeden z objawów, Tak. ale też bardzo silne i nieprzyjemne gazy. No właśnie, i wtedy jak się spotkałyśmy, to było naprawdę źle.
Tak. Nie dość, że było to jeszcze było, no, ta cera była ziemista. Była Pani cała Tak, dlatego wychudzona, zmęczona. 60 kg miałam 48. No właśnie, więc jeszcze traciła Pani To od lipca do października, jak to Pani trafiła? do września, no Do września. tak. I potem jak się nazywa Pani, to było właśnie bardzo słabo już, bo Tak. generalnie Anemia. anemia To samo. spowodowała to, że cera się zrobiła szara. Tak. Policzki się zapadły, wszystko obwisło, Tak. nie tylko nie było kilogramów, ale też zwiotczała skóra, nie? No bo to są właśnie. skutki tego, że się poleciało w kilka miesięcy No 10 kg. i to nie w tkance tłuszczowej, tylko też w masie Nie. mięśniowej. To Nie, jest we najważniejsze, wszystkim. tak wszystko poleciało, dokładnie. No i spotkałyśmy się i na pierwszym spotkaniu rozmawiałyśmy o tym, że trzeba zrobić badania. Tak. Badania, które mnie zaskoczyły, dlatego że Pani zaproponowała badania nietolerancji i alergii pokarmowej. Tak, nietolerancji pokarmowej, czyli kod metaboliczny, tak zwany FART. Tak, dokładnie tak. No I wcześniej się Pani nie spotkała z tymi badaniami. nie. Więc- Więc nigdy z lekarzy, a spotkałam ich kilkudziesięciu, bo nie tylko jeden lekarz mnie diagnozował, nikt nigdy nie zasugerował w ogóle, żeby takie badania zrobić. A ktoś zasugerował zmianę diety? Nie. Nie Nawet było. wręcz przeciwnie, jak mówiłam do lekarza, że źle się czuję po mleku krowim i że widzę, że jak go nie piję, to się czuję lepiej, to lekarz powiedział, żebym przestała czytać głupoty. I Okej. ewentualnie piłam mleko bez laktozy, ale normalnie jadłam mleko, sery i tak dalej. Mhm. I No a na owoce. wynikach wyszło, że jednak Pani tego Jest, nie może. tak, tak. Robiłyśmy badanie z krwi. My robiłyśmy wtedy, Pani przyjeżdżała do nas na badanie, co Tak. nie? Tutaj na Tak, miejscu, tak, bo tak. można było też na odległość, ale chciałyśmy jeszcze Panią zmierzyć, zobaczyć spotkać zdjęcia, się, to tak. wszystko. W międzyczasie też badała Pani kalprotektynę, bo to też nie było jedyne badanie, które Tak, badałyśmy. bo jak już te kilka lat miałam możliwość wejść w świat medyczny, Tak. to oczywiście były po drodze kolonoskopie robione i wszystkie badania, więc ja Tak. już w pewien sposób, mając możliwość bycia na tym badaniu, obserwowałam swoje jelito. Tak. I jestem w stanie poznać, jak to jelito zmienione wygląda, bo wiem, jak ono wyglądało, a wiem, jak wyglądało po diecie i po przeleczeniu przez Panią. I wtedy, jak przyjechałam też do Pani w październiku, czy tam w koniec września, to ja miałam zleconą kolonoskopię. Tak. Pamiętam, jak Pani mówi, nie możemy tego badania zrobić, bo jelito jest tak słabe, że przedziurawią przy badaniu. Że może takie być ryzyko. Może być taka tak. sytuacja, tak. że się może do tego dojść. I wtedy Tak. zaczęłam dietę i badanie z października przesunęłam na luty. Tak. I wtedy to wiedziałam, wcześniej miałam 3 kolonoskopy, więc wiedziałam, jak wygląda jelito chore, a zobaczyłam, jak różowe i jak ukrwione i jak zdrowe jest jelito w lutym. Po 4-5 miesiącach Tak. działania. No ale dieta też nie była łatwa. To jest Słuchajcie, to było coś niesamowitego, bo na początku, prawda, poprosiłam o dzienniczek Tak. żywieniowy. Pani kilku, Julia wiesz, zmusiła mnie do spisywania każdego dnia i wysyłania codziennie wieczorem o 22, co zjadłam i jak się dostosowałam do diety. To Tak. był taki bat, ale ja chciałam wyzdrowieć, więc robiłam to szczerze. Wszystko, co jadłam, Tak. zapisywałam. No Wszystko, zapisywała co- Pani tak naprawdę i to jak Pani spała, i to czy Pani podjadała, Tak, prawda? stolec jaki był. Tak, czy w była jakich krew, czy nie godzinach, było, tak. w jakich godzinach to wszystko. Tak, dokładnie Czy był tak. stres większy, mniejszy. No, Ja do tej cały pory mam ten dzienniczek, on ma ponad 350 stron, więc Trochę żeśmy się napracowały. także ostatnio właśnie czekając na Panią dzisiaj, no bo dzisiaj omawiałyśmy nowe wyniki kodu metabolicznego po aktualizacji, przygotowywałam się i też wspominałam właśnie Co tam tę było historię. napisane. No i na początku ta dieta wyglądała zwyczajnie teoretycznie. Po prostu jadła Pani to, co Pani znała, Tak, próbując eliminować produkty z reakcji. tak, dokładnie tak. Ale później... Pani mi dała taki wykaz od niedzieli do soboty, co mogę jeść. I to Tak. trzeba było już taki bardzo restrykcyjny sposób, że rano z niedzielę brokuły, marchewka i zupa brokułowo-marchewkowa z kaszą jaglaną. Na przykład, tak. Wszystko było każdego dnia zaplanowane. To były kasze z zupami. Przede i wszystkim miksowane produkty. miksowane produkty ze względu na to jelito. I to też pamiętam bardzo dobrze, jak Pani mówiła, gdyby była rana na ciele i Pani ją codziennie pocierała, to przecież by ona się nie zaleczyła, więc trzeba to jelitom dać odpocząć. Musimy dawać produkty zmiksowane i takie, które w alergii można było spożywać. Tak. Więc wzięłam się w siłę, całą rodzinę postawiłam na nogi i wszyscy mnie oczywiście dopingowali i trzymali w ryzach, że właśnie ja do pracy z tymi termosikami, z termosikiem na zupkę, w sensie tu poukładane kaszki, to sobie wlewałam, jechałam na spotkanie, wstawałam w samochodzie. Tłuszcze osobno, wszystko miałyśmy zaplanowane. Tak, układane. Zawsze były te buliony albo rosołki, które były 2 razy dziennie, naprzemiennie.
I No ale powiedzieć, wszystko było dostosowane do Pani tak naprawdę indywidualnego fenotypu, więc to nie było tak, że to był jakiś schemat, tylko Nie. to był stricte podpasowane pod Panią, ale też po to, żeby Panią dożywić. No i miałyśmy wtedy sytuację, w której kalprotektyna, czyli właśnie ten wskaźnik stanu zapalnego jelita, kiedy Pani do mnie trafiła, był ponad 1300. tak. Więc to było też przerażające. Norma 50, tu 1300 i my ją badałyśmy w październiku następnie, po miesiącu. Tak, dokładnie tak. I po miesiącu, gdzie jeszcze korzystałam z komór hiperbarycznych. bo Tak, jeszcze to byłam też powiemy, tak. Na tygodniowym takim Retreacie u nas. Ona wyszła 44. Po miesiącu. Tak, gdzie ten organizm tak naprawdę tylko mógł się wyleczać sam. Trzeba było tylko stworzyć możliwości uwarunkowania takie, żeby on się mógł wyleczyć. Tak. Czyli nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, ale Jedzeniem, wspomagać. tak, dokładnie tak. Wspomagać, dokładnie. Nie przeszkadzać tymi produktami, które trzeba było wyeliminować, a wspomagać rzeczywiście komorami. Ja tylko jeszcze muszę Pani Bardzo powiedzieć proszę. jedną rzecz. Muszę wrócić do tego, że jak zaczyna się taką dietę, to jest rewolucja. To nie jest tak, że człowiek dostaje dietę i wszystko łatwo, bo sobie gotowałam kaszkę taką, No nie, zupę taką. oczywiście. Tylko tak naprawdę mnie było ciężko nieść chleba. To chyba było najgorsze. To było przerażające. Byłam na jakiejś imprezie w sobotę po południu czy wieczorem, wszyscy zajadali się przekąskami, a ja z termosikiem. Więc te sytuacje były trudne i trzeba mieć dużo zaparcia w sobie, żeby powiedzieć sobie, że to, co robię, jest po to, żeby się wyleczyć. I na początku Pani miała to takie zaparcie, żeby to robić, Tak, przez miesiąc. ale tak? pojawiły się Potem chrzciny czy komunia. Tak. Nie, pojawiły się- chrzciny to były chyba jakieś Tak. tak, albo wesele. Tak, i niestety już te moje termosiki były zjedzone, ale mówię, jak już jest tak lepiej. Nie, już tak można trochę, to ja sobie malinową chmurkę zjem. No i tak zjadłam tą malinową chmurkę, podjadłam coś tam, jakiś serek chyba kozi. No i napisałam na tym dzienniczku do pani. Na drugi dzień dostałam telefon z sekretariatu, że albo się poważnie traktujemy i się leczymy i się słuchamy, albo i wtedy będą efekty, albo się żegnamy i informacja taka, że do 3 miesięcy ze względu na zły stan jelit będzie u mnie stomia. Może, że jest to takie ogromne ryzyko, Tak. dokładnie. Tak. Tak, bo my wtedy zobaczyłyśmy, analizowałyśmy dzienniczek, przygotowując się do naszej czwartkowej, czy jakoś tak konsultacji i ja zobaczyłam, mówię, dobrze, już nie ma krwi, już od 3 tygodni czy 2 nie ma krwi, jest wszystko idealnie i nagle patrzę, malinowa chmurka, następny dzień rano, krew. Krew w stolcu. Mówię, no po prostu zaraz będzie tragedia. Poszedł cukier i poszła mąka pszenna, Tak. więc już na tak delikatne jeszcze jelito wtedy, no to Tak. niestety się nie wybroniło i ta krew była. No i to był też taki kolejny przełom. Tak, ale to ja dostałam kopniaka, takiego, Mhm. żeby się opamiętać, rzeczywiście, żeby tą dietę pilnować. I to było dobre i za to dziękuję w tym momencie. Bardzo się cieszę. Tak, no to było, Polały się wtedy łzy. polały się łzy i u Pani i u mnie, bo ja wtedy też, to nie jest łatwe powiedzieć, będzie tak. Jeżeli tak jak Pani powiedziała, przez lata lekarze nic nie mówili, to ciężko jest wziąć na siebie tą odpowiedzialność, żeby powiedzieć, że jest takie ryzyko, bo jednak lekarze mają za zadanie nas leczyć, wspierać nas i pomagać. Jeżeli jest sytuacja krytyczna, no, to oni nas tną, to oni nam pomagają Oni powinny nas wyleczyć, wyjść. a nie leczyć. Tak, tak. Natomiast nie jest łatwo powiedzieć, wziąć na siebie odpowiedzialność powiedzenia, niestety będę musiała Panią przekierować na bardziej inwazyjne leczenie, jeżeli sobie nie poradzimy. Więc tutaj rzeczywiście to zaufanie, ale też ta skrupulatność i no, chwila cierpliwości, dłuższa chwila cierpliwości. Tak, to w właśnie tym ta leczeniu. cierpliwość jest bardzo istotna, bo mnie na przykład przy diecie tej takiej, że zupy krem brakowało gryzienia. Tak, i było Naprawdę, dosyć. tak. To jest, ja nie wyobrażam sobie, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają jakby sposób życia tak, że my gryziemy, żujemy. Tak. I naprawdę po 2-3 tygodniach mi brakowało tego, że ja wszystko mam płynne. No i dlatego wydawało się, że to też jest delikatna rzecz, a jednak nie można prawda, tego dokładnie. zastosować. No i tak jak powiedziałyśmy chwilę temu, w międzyczasie powiedziałam, że nie da rady sama dieta. Tak. Nie ma Dokładnie szans. tak, bo ten stan kalprotektywny, jakby i organizmu, wycieńczenia, anemii, taki długi okres, bo to trwało, tak jak mówię, około 3-4 lat. Mhm. No i się nasilał, prawda? tak, Plus jeszcze tak. oprócz tego, co było początkowym etapem, jeszcze miałyśmy tak naprawdę podręcznioną wątrobę różnymi specyfikami, próbą leczenia. Tak. To się wszystko pomiksowało, nie było żadnego oczyszczania jelita, nic. Jeszcze były, prawda, dodatkowo zabiegi, badania też wykonywane. Co pół roku. Więc to też było obciążające Tak. jednak, bo piła Pani te fortiransy i inne rzeczy, natomiast akurat Pani organizm źle na nie reagował. Tak, Wtedy ja też idąc na pamiętam. badanie kolonoskopii,
mąż z jednej strony, brat z drugiej i powłóczyłam nogami, dlatego że tak chory mieli, teraz uważam, wypicie Fortransu i zrobienie badania to było tak jakby to już wyłączać w ogóle. Więc ja jako organizm mój potem się bardzo źle czułam. Znaczy, czułam się, samo badanie przeżywałam, bo jestem świadomym człowiekiem, więc chciałam to badanie zobaczyć, przeżyć i to badanie nie jest dla mnie straszne. Nic co ludzkie nie jest mi obce. No ale też samo badanie nie było dramatem. Pani potrzebowała tego badania, żebyśmy Żeby wiedzieli, co się się dzieje. dzieje, prawda? Więc przygotowanie do badania było gorsze, bo to oczyszczanie, czyli picie tych specyfików, leków, tak. które powodują oczyszczenie jelita, to był dramat. Cała noc na toalecie. Dokładnie, żeby się oczyścić, potem samo badanie nie dramat i potem dramat, żeby się doprowadzić do jako takiej równowagi. Bo potem przez kilka dni byłam tak wycieńczona, że nie byłam w stanie funkcjonować. Tak. A co dopiero o pracy? Tak, żeby przyjść do pracy, aczkolwiek no ja funkcjonowałam cały czas, żeby też psychicznie nie paść w tym całym, w tej sytuacji, która się działa, więc też praca zawsze gdzieś z boku była. I motywować dziewczynki do działania, prawda? Tak. Żeby też mężowi czy dziewczynkom nie pokazywać, że jest źle, bo Pani też próbowała to przez długi czas ukrywać. Tak. Dlaczego się nie martwili? No właśnie, no i tutaj zaczęłyśmy działać. Pani zawsze była tą optymistką, ale już wtedy rzeczywiście no, ta energia siadała. Psychika siadała i stwierdziłyśmy, że musimy zrobić komory hiperbariczne wysokociśnieniowe, więc zorganizowała się Pani i przyjechała do nas tutaj. Na tydzień wynajęłam sobie mieszkanko blisko, chodziłam piechotą codziennie rano godzinka 60 minut, potem trochę pracy, trochę spaceru, potem znowu komora wieczorem i tak przez 6 dni. Dokładnie. No i to nie był jedyny wyjazd do nas. Nie, kolejne. Potem robiłyśmy jeszcze kolejne, bo to systematycznie te komory stosowałyśmy, ale już tak naprawdę po 2 tygodniach po komorach właśnie taka protezna zaczęła spadać. No ona mocno spadła właśnie po tym pierwszym tygodniu. Po tym pierwszym tygodniu? Tak, gdzie przyjechałam do Krakowa i miałam we wtorek robione badanie. W sobotę skończyłam tę serię komórów, tak, a we wtorek zrobiłam badanie skalprodektyny i po tygodniu ponad, bo to na to chwilę się czeka na ten wynik, było 44 właśnie, z 1350 na 44. No właśnie, to jest coś rewelacyjnego. Ja się bardzo cieszę, bo to jest kolejna historia pokazująca, że rzeczywiście ta synergia działań i komora i żywienie ma znaczenie. Co było... potem te komory utrzymywałyśmy jeszcze przez jakiś czas. Żywienie cały czas było... eliminacja była przez Panią cały czas utrzymywana, ale już listopad, grudzień zaczęłyśmy wdrażać produkty normalne do gryzienia. Tak, już mogła Pani jeść. Owoce zaraz wprowadzane, więc tak naprawdę taka bardzo restrykcyjna dieta to było około 3 miesięcy. Tak. A potem zaczęliśmy wprowadzać kolejne produkty, no i po kolejnych 3 miesiącach tak naprawdę powoli zaczynam jeść wszystko. Oczywiście nie jem już niektórych produktów, bo mam zupełnie inną świadomość, więc mąka pszenna, cukier. I produkty przetworzone, prawda? Przede wszystkim tak, produkty przetworzone plus mleko, takie standardowe kupowane w sklepie, czy w kartonie, czy jakiejkolwiek postaci, to już nie. To jest wyeliminowane. No ale już do restauracji Pani pójdzie. I już poszła Pani tak naprawdę na nowy rok, można powiedzieć, prawda? Tak. Ja jeszcze pamiętam, bo te 3 miesiące to się wiązały również z tym, że pojechała Pani na wyjazd w góry z termosami. Tak. Więc pamiętam tę historię, kiedy dziewczynki mogły sobie zjeść normalne jedzenie, a Pani niestety szła na dół. Samochód zimny, to jedzenie było zimne, ale była Pani bardzo dzielna, no bo nie dało rady. Tak, ale ja dałam z termosikami bardzo długo i uważam, że też się tak da. Da się. Że to jest możliwe. No i oczywiście wygodniej jest iść do restauracji zjeść. No i też czasami może to być kwestia też przyjemności oczywiście, a nie samej wygody, bo różne rzeczy możemy pyszne dostać, sami czasami czegoś nie zrobimy, no ale w tamtym momencie nie było takiej możliwości. Kiedy pojawił się taki naprawdę przełom, że poczuła Pani, że to jest rzeczywiście zupełnie nowe życie, że wracają Pani siły, że może Pani wrócić do pracy, bo też z tego co pamiętam zmieniła Pani pracę jednak, zaczęła Pani bardziej się rozwijać, inwestować w siebie. To też jak w momencie, kiedy ta psychika siadała, było coraz gorzej, zaczęłyśmy działać. Jak zaczęło się działanie, to były efekty. Jak pojawiły się efekty, to po efektach i psychiczną zdolność zaczęła mieć dużo większą. Więc zaczęła się też rozwój w zakresie pracy. I ta praca się rozwijała, więc coraz większe możliwości i coraz więcej sukcesów. Dokładnie. Pojawiało się coraz lepiej. Tak naprawdę poprawiła się kreatywność. Tak. No wszystko. Generalnie zaczęło się dać coraz lepiej. No i skóra też. Tak. No i jesteśmy teraz po 2,5 roku od leczenia. Tak. Przez te 2 lata, czy spotkała się Pani z jakimś gastroenterologiem, bo jeszcze później, czy robiła Pani jakieś kolonoskopie, czy robiła Pani jakieś badania? Oprócz tego jednego, które miałam zaplanowane na październik, a przesunęłam na lipiec, na luty, dokładnie. I gdzie zobaczyłam, jak to już wygląda, a widziałam wcześniejsze,
to już potem żadnych kolonoskopii, gastroskopii nie było wykonywanych. Ja już sama potrafię odczytać organizm, jeśli się coś niepokojącego dzieje, że coś czuję. Ale że... też badania krwi Pani robi, Tak. żeby też No. nie mówić, żeby się nie badać, prawda? Bo Nie, badać się. Nie, badać się, trzeba się badać i te badania są powtarzane tak przez pierwszy rok były to 3 miesiące, Tak. potem co pół roku i teraz A robię raz co pół w roku. albo co pół Tak. roku, tak. Tak. No i bada Pani tą kalprotektynę. Zawsze. Kalprotektyna w styczniu? Jeden. Z 1300. Tak, z 1300 na 1 i wahała się tak zawsze, znaczy już po... Już przy normalnym jedzeniu. Przy normalnym jedzeniu, czy już, znaczy oprócz tego co mówię, że wyeliminowałam Tak, też tych produkty. podstawowych takich Tak. produktów powiedzmy zapalnych. Ogólnie jak ktoś Tak. przechodzi na dietę, to mówimy Ale pszenica, to nie cukier. tylko dla ludzi, którzy są jakieś, mają problemy zdrowotne, ale generalnie nie warto tych produktów jeść, więc dla zdrowego człowieka też... Bo to nie jest tak, że Pani jest bezglutenowcem. To też Nie. Pani je Nie, gluten, nie. Pani spożywa produkty Ale zamieniłam nabiałowe. mąkę pszenną na orkiszową. Dokładnie, albo na przykład na tą starą pszenicę. też, Tak, prawda? tak, Więc tutaj paskórki i inne, dokładnie. nie? Żeby tej mąki pszennej, która jest tak mocno zmodyfikowana i nie służy człowiekowi, nie jeść po prostu. termosów już Pani nie wozi. Nie może. Nie może, ale jadam dużo rosołów. Tak, więc można rzeczywiście to wszystko opanować. No Tak. i teraz pojawiły się nowe projekty, pojawiły się nowe wyzwania. Kalprotektyna była jeden, ale też jak Pani wzięła na siebie, tak jak to zawsze jest. Kiedy zaczynamy pracować Tak. intensywnie, jest super, mamy fantastyczną energię, no to zaczynamy działać, zaczynamy mieć Dużo się dzieje. jeszcze więcej brać na siebie, prawda? No i wtedy ten organizm trochę jest przeciążony. Tak. I rzeczywiście dużo stresu odczuwam na sobie. Wydaje mi się, że choroby jelitowe to są choroby psychosomatyzowane z naszego mózgu. Połączone jest, ta oś jelito-mózg jest bardzo czyli silna. Tak. To stwierdzenie, że jelita to jest ten drugi mózg u człowieka, u mnie jest ewidentny. No to jest Pani słaby punkt. Tak. I to zawsze będzie ten słaby punkt, tak, prawda? że jak się coś dzieje, w sensie, że się denerwuję, albo jestem przeciążona pod kątem pracy, jest tego bardzo dużo, bardzo intensywnie, to zaczyna się, odczuwam, że jelita zaczynają sobie pracować. I to się pojawia w postaci właśnie nadmiernych stolcy albo śluzów stolcu Mhm. i już to odczuwam. I jak to odczuwam, Jak trwoga to ale właśnie ostatnio przez przypadek się zdarzyło, że zadzwoniłam do Limedu, tak. a już się zbierałam z miesiąc, mówię, że trzeba było jakieś badania zrobić, coś tam. A tu pani Julia się odzywa. Tak, a ja zobaczyłam, że Pani dzwoni i akurat prowadziliśmy szkolenie, więc przejęłam telefon, jak miło. Tak. No i chciała Pani powtórzyć to badanie kodu metabolicznego, więc powtórzyłyśmy. Mamy wyniki, omówiłyśmy już je sobie, no i te wyniki są dużo, dużo lepsze. Tak, to znaczy to, co było wtedy robione, te 3 lata temu, a to, co jest teraz, to jest nieba ziemia. Tak. I jest dużo, dużo lepiej. Więc mimo tego, że teraz czuję takie lekkie pogorszenie stanu zdrowia, Mhm. przeciążeniem w pracy i ilością stresu, to jednak to nie jest to, co było kiedyś. Dokładnie. To nie jest taka sytuacja, że to kalprotektyna też nie jest taka wysoka. To A jest, wyniki krwi są genialne. tak, To też trzeba podkreślić, bo anemia była tragiczna. Ja miałam hemoglobinę wtedy 8, Tak. żelazo 4. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście nam się to pięknie udało wyregulować. Żelazo wykluczyłyśmy, wzrosło nam bardzo ładnie. TIBC też nam się obniżyło. OB zmniejszyłyśmy, tam OB było ponad 30, Tak, prawie 27-28 dokładnie. Więc to się wszystko wyregulowało. Teraz jest pięknie. Wszystkie tak naprawdę próby Mimo tego, że ja czuję, że próbowe. coś się zaczyna dziać z jelitami, to wyniki w krwi, jeśli chodzi o te pierwiastki są bardzo dobre, tak? Czyli Mhm. żelazo, ferytyna, witaminy z grupy B, wszystko jest ok. Podniosła się lekko kalprotektyna, czyli te 62, ale Mhm. to tak nie jest panicznie. No nie, to jest ewidentnie sygnał, że jest stan zapalny w tym momencie, co nie? Więc Tak. trzeba jak Zaczyna najbardziej się działać. dziać. Tak, więc teraz znowu eliminujemy. Tak. I na chwilę tak naprawdę robimy takie zatrzymanie się. Rozmawiałyśmy też o regulacji stresu, o regulacji snu, Tak. lekkiej aktywności fizycznej, Tak. bo też mogła w końcu Pani do niej wrócić, bo to nie było możliwe wcześniej. Tak, no za słaba byłam, bo Dokładnie. będąc kiedyś w Jeleniej Górze, próbowałam wyjść na Śnieżkę z córkami i wtedy 3-latka i 9-latka wyszły samodzielnie, a ja co 20 kroków policzyłam, musiałam stanąć, złapać oddech, odpocząć, żeby móc iść dalej. Tak. I wtedy zobaczyłam, jak jestem słaba. No właśnie, ale teraz już by Pani dała radę. Tak. Teraz można góry przenosić. Pani Jasiu, jakbym mogła poprosić jeszcze o takie podsumowanie tej Pani historii i jeżeli mogłaby Pani jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo nie tylko Pani była pod naszą opieką, jest pod naszą opieką, prawda? Tak. Tylko jeszcze ktoś.
No to jest tak, że jak człowiek sprawdzi i się dowie o pewnych rzeczach, że są dobre i że działają, no to wiadomo, że się o tych rzeczach mówi ze znajomymi i w rodzinie. I moja córka, która była niejadkiem, młodsza córka, w pewnym momencie przestała rosnąć. To znaczy ona rosła do góry, centymetrów przybywało, ale miała niedowagę. Zatrzymała się na 11 kg i na tych 11 kg trwała przez rok. Co było dla mnie jako dla mamy niebezpieczne, dlatego że dziecko generalnie powinno przybywać, tak? Więc do góry paru centymetrach rosła. No i co? No i też była sytuacja taka, że jeszcze wtedy nie do końca świadoma, bo to się działo w jednym czasie, jak ja też do lekarzy biegałam. Biegałam sobie do lekarzy i kazano mi stosować różne tam produkty albo dawać dużo oliwy, żeby ją tuczyć, nutridrinki i tym podobne rzeczy. Ona przez to tydzień coś piła, potem to zmuszałam, żeby wypiła, potem wymiotowała tym. I generalnie nic nie pomagało. Już lekarze rozkładali ręce i mówią, że taka jej uroda, bo pani też taka szczupła, no ja jeszcze byłam z powodu jelit. No i tutaj będąc, przez to, że ona ze mną była tutaj, to pani Julia mówi, a to włożymy ją do komory. I weszła ze mną, leżała sobie ze mną, dostałyśmy dwie maski do oddychania. No i musiał być jakiś stan zapalny, coś się musiało dziać. Zrobiliśmy też kod metaboliczny 200 i też do przedszkola. Pół roku chodziła z termosikami. No i dziecko zaczęło rosnąć. I dziecko żyje, się rozwija. Tak, normalnie zaczęła tyć. Odporność też się u drugiej poprawiła. Tak, bo też było... Bo druga miała z drugiej strony odporność. Tak, osłabioną, dokładnie tak. I jeśli chodzi jeszcze o tą młodszą, no to taki, nie wiem jak to nazwać, skutek uboczny komór to to, że jest strasznie rozwiniętym dzieckiem. To znaczy jest pyskata. Nie bardzo, słuchaj, Saro, tak, nie słuchaj. Bardzo sobie radzi w życiu i generalnie jest takim dzieckiem, no tak jak pani wiesz, to gdzie tak się rozwija mózg chyba, nie? Kreatywna, aktywna, tak, prawda? Tak. Taka, że potrafi sobie znaleźć też zajęcie, tak, ale potrzebuje jednak tych zajęć. To jest właśnie tak, że u niej ona... Nie mylić tutaj z zaburzeniami jakimiś, nie, tylko to właśnie bardzo wręcz... dziecko. Ona potrafi przyjść i powiedzieć, mamusiu skończyłam, wymyśliłam to i to i będziemy teraz robić tak i tak. Tak, po prostu nie aktywne w sensie nadaktywne, tylko aktywne w sensie takim właśnie rozwinięcia tak, i po prostu próby zorganizowania. Mózg dostał kopa w tyłek i zaczął też intensywnie się rozwijać i działać. Super. No a druga odporność. Tak, bo ona była osłabiona, cały czas chorowała, więc też przy kodzie metabolicznym 200 przy dziecce przez 3 miesiące też się wyregulowało, uspokoiło i nabyła odporność. No i wcześniej jeszcze jedną rzecz pamiętam, że jak dziewczynki, kiedy była Pani jeszcze w tym okresie takim stanu zapalnego, jak dziewczynki chorowały w przedszkolu, to Pani już to nie łapała tych bostonek i chorób? Nie, ja też bardzo łagodnie przyszłam COVID-a, dwukrotnie pod Pani opieką. No. Cała rodzina rozłożona, ja będąc pod Pani opieką już chyba w 3. miesiącu diety. Na przykład pytałam, bo dostałam od lekarza jakieś lekarstwo, byliśmy w domu zamknięci, wtedy w tym stanie takim, że choroba i nie można było opuszczać domu. Mój mąż 1,5 tygodnia całkowicie rozłożony, dziewczyny z gorączkami, a ja pierwszego COVID-a przyszłam w tydzień pod Pani opieką właśnie kaszką jaglaną i innymi rzeczami przeciwzapalnymi i 3 dni także leżałam, 2 dni już obsługiwałam innych przy tej chorobie cały czas jelitowej. Tak. A drugiego COVID-a przyszłam w ogóle bezobjawowo. Dopiero później się zorientowałyśmy, że był COVID. Tak, dokładnie, bo potwierdziły to testy. Testy przeciwciał, tak. Ale nie było żadnych skutków, gdzie tak naprawdę przy tak słabych jelitach mogło być bardzo źle, mogło się skończyć hospitalizacją, nic takiego nie miało miejsca. No i jeszcze uratowałyśmy pewien wyrostek. Tak, tak. Moja córka w dniu babci, składając życzenia, siedliśmy do stołu, dała dziadkom prezent, usiedliśmy, ona dostała jakąś godzinę chyba, to było bardzo szybko, nagle 39 stopni. I wtedy była straszna śnieżyca, to był styczeń, pojechaliśmy do Prokocimia. Szybko badania, to było gdzieś około godziny 20. I do 23, tak, i do 23 nas badano, znaczy ją badano, Hanię, córkę moją. I stwierdzono, że wyrostek robaczkowy trzeba ciąć i to szybko ciąć, bo może dojść do zapalenia otrzewnej albo do pęknięcia. I ja wtedy za telefon do Pani Julii. Pamiętam, 21:55 to tak. telefon. Tak. I mówię tak, że jesteśmy w szpitalu, 2 godziny nas badają i stwierdzili, że trzeba operować, że to musi być już nagle, szybko. Ja mówię, że nie wiem co robić, bo to tak strasznie szybko, że to tak... No ale wtedy tak, nie zrobili badań krwi. Nie. Pełnych. Niestety USG też nie widziało wszystkiego, bo tam były duże gazy, po prostu nie było widać, więc to była
objawowo informacja, że jest problem. No i wtedy rzeczywiście zaczęłyśmy analizować, co ona jadła, co ona robiła, Tak. co ona miała, prawda? Przeszła całą procedurę już rejestracji do operacji. Ona już dostała środki, było porozumienie z Uspokajające, anestezjologiem i już dostała to, czym będzie znieczulana i stół operacyjny szykowano na górze. Tak. Ją wieziono na górę na operację, a ja do Pani dzwoniłam. I Wychodził lekarz z gabinetu, dzwoniła Pani. Ja kończyłam, przychodził lekarz i rzeczywiście byliśmy cały czas, no bo chciałyśmy zobaczyć te badania, prawda? Pani na szczęście miała tydzień wcześniej czy 2 zrobione badania, więc nawet chyba 2 dni wcześniej robiła Pani badania jakieś, więc miałyśmy wtedy na świeżo, ale niestety nie było to... No, nic się nie szykowało, że był stan zapalny. Tak. Więc to było takie nagłe, szybkie i stwierdzenie, że wyrostek robaczkowy to trzeba operować. Ja pamiętam, jak Pani powiedziała, że wyrostek robaczkowy może być na 5 sposobów gdzieś tam widoczny. I ja pytam tej Pani doktor, czy on jest widoczny? Ona mówi, że nie jest widoczny, ale on może być z drugiej strony widoczny, on się może tam objawiać, więc my to już go nie widać, to jednak trzeba operować, trzeba otworzyć, trzeba sprawdzić. No ja też mówiłam, niech sprawdzają i operują, jeżeli będzie. Ale poszłyście na oddział się przebierać. Tak. I zaczęłyście się rozbierać. Tak. No i rozbierając się, zobaczyłam, że się drapie w pupę. No. I mówi, że swędzi. Ja mówię, ale co Cię swędzi? Ja mówię, no pupa, a córka odpowiada, pupa mnie swędzi. Ja mówię, no to w takim razie coś tam może się Dziać. kręcić. No i się okazało, że się kręci. Tak, i położono ją na stół operacyjny, na łóżko. To lekarz, który miał operować, ja mówię, że narzeka, że ją swędzi i że jest problem z odbytem. No i lekarz zajrzał do pupy i powiedział, masa owsików. I to była przyczyna, a nie wyrostek. Dokładnie tak. A pamięta Pani, co było przyczyną? Coś zjadła. Pojechała na ferie i wróciła z ferii. I się przyznała, że ona przez 2 miesiące nie tknęła, bo nie chciała nic słodkiego, ale nie było nic do jedzenia i zjadła tyle słodkie batoniki. Tak. Były batoniki, które wysypały chyba taki wysiew tych owsików. Tak. I zakażenie dzieciom od dziecicy. Tak. I to wtedy te owsiki się pokazały bezpośrednio i to lekarz zajrzał i mówi... Więc ta diagnostyka, jeszcze raz diagnostyka i badania to jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba po prostu robić. Więc tak jak u Pani też cała kontrola była, teraz też mamy kontrolę. No to widzimy, co jest. Pani Jasiu. Ja chciałam, żeby Państwu jedną rzecz powiedzieć ważną. Że ja do Pani Julii, ponieważ wypróbowałam kilkanaście różnych metod, sposobów leczenia, kilku lekarzy, czy kilkunastu, różne bakterie, tak jak mówiłam, które myślałam, że to jest powodem, to spowodowało to, że nie do końca, że szukałam innych metod. I tych metod szukałam gdziekolwiek. Będąc mamą małych dzieci, stwierdziłam, że się tak szybko nie dam. Tak. Ponieważ stwierdzono, że ta choroba jest nieuleczalna, że muszę brać sterydy, stwierdziłam, że muszę zrobić coś, co mnie wyleczy. No i ja Pani Julię znalazłam z Facebooka. No właśnie, z internetu. Więc to było tak, scrollowałam i szukałam już jakichkolwiek metod. To już nawet lekarzy tybetańskich i innych różnych sposobów, żeby się czymś I trafiła Pani do kliniki medycznej akurat, która robi wszystko, co jest potwierdzone naukowo i kliniki, która nie robi nic, co nie jest zarejestrowane. Dokładnie, więc też mówię, dlatego że bezpiecznie. Szukając metod, gdzieś scrollując właśnie Facebooka, siedząc w kuchni na blacie, w sobotę po południu, zobaczyłam Vimet, kliknęłam i zobaczyłam takie filmiki jak ten, który teraz kręcimy. No i stąd właśnie. Dzieci były chore na jakieś kwestie związane ze skórą. Atopie, tak, i egzamy. Dokładnie tak. I były porażone bardzo mocno i wypowiadały się mamy ich na ten temat. Ja mówię, to może jak skórę wyleczono w taki fenomenalny sposób, to może tę skórę w środku by się dało. Właśnie, bo to jest kolejna rzecz, prawda? Tak. Że jeżeli już na zewnątrz są zmiany, to tym bardziej zobaczmy, co co jest w naszym. I wtedy kliknęłam, a w poniedziałek zadzwoniłam. I mamy sukces. Tak, dokładnie tak. Dlatego słuchajcie, jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, to albo po prostu wiecie, że ktoś ma problemy zdrowotne wokół Was, albo po prostu chcecie pomóc innym, to zapraszamy do udostępniania tego filmiku, do dzielenia się tą historią, bo... I też jasno powiedzmy, że te choroby jelitowe nie są nieuleczalne. Tak, to prawda. Dowodem na to, że jelita obciążone i stres i różne sytuacje w życiu, które powodują nasilenie się, czy to, że ten stan zapalny się pojawia, to nie jest tak, że one są niewyleczalne. No, współczesna medycyna jednak potwierdza, że pewne rzeczy trzeba sprawdzić, zbadać, zweryfikować i dać temu organizmowi możliwość na samo uleczenie się.
I każdy jest inny. Tak, Bo każdy cała jest wasza inny. czwórka też ma inny test, Dokładnie. inne Tak. wyniki, prawda? Dokładnie, tak. Więc też każdego trzeba inaczej prowadzić. Nie każdy Tak. pacjent będzie na miksach, nie każdy pacjent będzie na jadł jaglaną kaszę, Tak. bo teraz z jaglaną musimy być ostrożne. Tak, było jej dużo ostatnio, więc No, więc to też mogło mieć wpływ, ale rzeczywiście choroby jelit nie są nieuleczalne. Ja też ostatnio dużo się mówi o zespole jelita drażliwego, w ogóle o zespołach. jeśli wrzuca tak naprawdę generalnie swoistych to, że chorób jakieś problemy z jelitami, no to jest to drażliwe i temat, albo SIBO. I się Tak. zamyka temat, nie? Tak. I sterydy idą, albo antybiotyki. Bardzo często niestety tak jest. Także jeżeli jest jakiś stan zapalny, zapraszam Was serdecznie też do zamawiania bezpłatnego e-booka. Nie jedz tego, co Ci szkodzi. Zanim będziecie szukać i stosować jakieś inwazyjne terapie, to po prostu zacznijcie się badać, analizujcie, co jest u Was nie tak. Żeby działać skutecznie. Żeby działać skutecznie. Ponieważ bardzo dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Dobra, tu zakończę, a zaraz mi Pan jeszcze, Adam, tam jedną rzecz dogra. Mhm. No co, fajnie wyszło.